z tej strony wasz ulubiony człowiek kolekcjonujący plastikowe zwierzątka. Mój kanał oficjalnie zdobył 10 000 subskrypcji, więc wypadałoby nagrać coś innego niż zwykle, więc oto nagrywam. Jednak zanim zaczniemy, chcę wam tylko podziękować za to, że jest was już tak dużo tutaj, że tak dużo ludzi, ponad 10 000, postanowiło w pewnym momencie swojego życia, że zasubskrybowanie kanału osoby nagrywającej plastikowe pieski w internecie będzie dobrą decyzją w ich życiu. Także dzięki wam za to. Ja wiem, że 10 000 to jest tylko cyferka, no ale mimo wszystko za każdą z tych cyferek kryją się ludzie, prawda? Ci ludzie pewnie czerpią jakąś wartość rozrywkową z tych rzeczy, które tworzę, więc bardzo mnie to cieszy. Cóż, możemy przejść do tego, co następuje, czyli do pokazywania mojej kolekcji. Aha, od razu powiem, że chcę zrobić ten materiał w jakimś bardziej ambitnym formacie niż same pokazanie ich wszystkich stojących razem. I to pewnie już widać po długości filmu. Chcę o każdym LPS powiedzieć parę słów. Mam szczerą nadzieję, że was tym nie zanudzę na śmierć. Jeśli czujecie taką potrzebę, to obejrzyjcie cały ten materiał. Bardzo mnie to ucieszy, że ktoś chce oglądać tyle mojego gadania. Jednakże, jeśli interesuje was tylko jakaś część mojej kolekcji, na przykład tylko pieski i kotki, albo tylko kształty popularne, albo cokolwiek, to w opisie macie jakby listę, w której minucie co pokazuję. Po pierwsze, raczej nie wymieniam i nie sprzedaję moich figurek, znaczy okazjonalnie się to zdarza, ale jeśli już, to informuję o tym w innych miejscach, więc proszę nie piszcie mi tutaj pod tym filmem, czy wymienisz lub sprzedasz figurkę X, figurkę Y, figurkę Z, bo odpowiedź prawdopodobnie będzie brzmiała nie. Po drugie, tak, wiem, że za przerabianie oryginalnych LPS G2 ci prawdziwi kolekcjonerzy chętnie pożrą mnie w całości. Tak, już przygotowuję się do tej walki. Po trzecie, z drugiej strony wiem, że są osoby, które moje customy mogą się podobać. Wśród nich pewnie znajdą się również ludzie, którzy bardzo zapragną mieć u siebie podobne. Dlatego z góry chcę poprosić, nie kopiujcie proszę moich projektów, customów, strojów i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że czasem można przez przypadek wpaść na lekko podobny pomysł, albo trochę się zainspirować, ale jeśli macie celowo kopiować moje pomysły, to błagam, darujcie sobie. Szczerze, wiele z tych figurek to przeszłe lub obecne postacie z moich historii. Łączy mnie z nimi i ich projektami pewne przywiązanie i częścią ich wyjątkowości jest właśnie to, że nikt inny takich figurek nie posiada. Zresztą, kopiowanie twórcy jest dla niego po prostu niezbyt przyjemne. Także cóż, jeśli chcecie przerabiać, przebierać swoje figurki, to jak najbardziej. Droga wolna, bardzo popieram kreatywność, ale kreatywność, a nie kopiowanie, więc proszę, nie kopiujcie celowo figurek, które robię. To już ostatnia rzecz, przysięgam. Będę tutaj opowiadać o figurkach w kontekście moich starych, jak i obecnych seriali, więc jeśli nie oglądaliście czegoś na moim kanale, a macie zamiar, to miejcie na uwadze to, że w dzisiejszym filmie możecie usłyszeć spoilery. Pokazując każdego LPS będę tutaj pisać jego imię, numer katalogowy lub w przypadku customów numer figurki, z jakiej dany custom został zrobiony oraz mniej więcej datę, od której ten LPS znajduje się w mojej kolekcji. To jest słynna Avery Northwind. Avery Northwind, którą możecie znać z moich wielu seriali, m.in. ze Starlight, Legendaries, Divine i z Mercy. Nie była ona zbyt ciekawą postacią. Była jedną z pierwszych bohaterek, jakie kiedykolwiek udało mi się wykreować. Była po prostu zwykłą LPS-ową Marysu. Natomiast w Divine udało mi się ją trochę naprawić. W Divine była bardzo ciekawą antagonistką. Jest dla mnie zdecydowanie specjalną figurką, bardzo sentymentalną. Była moim wielkim marzeniem, inspirowanym serialem Starry-Eyed i pierwszą figurką z popularnych kształtów. W 2016 moją maskotką kanału, więc ma za sobą wiele, bardzo wiele. Astrid była prezentem niespodzianką od osoby z rodziny, która wiedziała, że zbieram figurki i wiedziała, że podoba mi się ten jamnik. Była ona też postacią w serialu The Awakening i oficjalnie ma status trupa, ponieważ umarła w ostatnim odcinku tego serialu. Była bardzo interesująca, uważam, że była chyba jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą postacią z tych moich starych seriali. Ona była świetna. Nosiła zawsze taką jeansową kurteczkę. Aktualnie ma biały wianek, który nie pasuje bardzo do jej charakteru. Lucas jest mężem Avery i występuje w moich serialach od czasów Legendary. Oryginalnie był w mojej kolekcji jako fake, ale ten fake został wymieniony i udało mi się kupić oryginał. Lucas był rycerzem i naukowcem i raz umarł, ale został przywrócony do życia. I w ogóle jest bardzo sympatyczną postacią, bardzo go lubię. Bardzo podoba mi się ten jamnik. W dzieciństwie mi się marzył, bo był podobny do mojego psa. Davy Foster, czyli główna bohaterka mojego aktualnego serialu, ATR. Jej pierwszy projekt powstał bardzo dawno, w 2017 i był inspirowany prototypem jamnika, ale od tego czasu wyewoluował i skończył jako coś takiego, jak teraz wygląda. Bardzo mi się podoba, jest fajna i w ogóle jest fajną postacią. Ona została kupiona tylko dlatego, że była tania i miała występować w short filmie świątecznym w 2019, który nigdy nie powstał. Miała być duchem podróżującym w czasie, brzmi cudownie. Jej uszy i łapki są przemalowane na inny odcień niż oryginalnie ten jamnik ma, bo oryginalnie są takie bardziej rude. On jest moim najnowszym częściowym customem i jego przeróbka nastąpiła trochę nieplanowanie. Nie było w planach, żeby go przerabiać. Miał zostać taki, jaki był. Ale tak mi przyszło do głowy, żeby go tak pomalować i myślę, że wygląda fajnie. On się kiedyś pewnie pojawi w jakimś serialu. Te plany, które na niego mam, nie są jeszcze pewne. Na nią też mam plany, już wiem, jaką rolę będzie pełnić, wiem, kim będzie, ale jeszcze nie wiem gdzie. Jeszcze nie wiem, czy w short filmie, czy w serialu, a jak tak, to w którym, to jest daleka przyszłość. Ale podoba mi się jej biały pyszczek, bardzo podoba mi się ten jamnik w takiej wersji. Custom kupiony ode Mass Customs. Jest
Jest bardzo uroczy. W ogóle bardzo lubię Czarne Jamniki. Rachel była bardzo ważną postacią za czasów początków mojego kanału. Występowała w moim pierwszym LPS-owym filmie, jaki tutaj został opublikowany. Była też moją pierwszą maskotką kanału, była nią jakieś 2 albo 3 miesiące, ale trudno, była. Prowadziła też swoją serię, która była jakimiś takimi vlogami. Kiedyś dawno temu w moim pierwszym serialu nieopublikowanym nazywała się Andrew i była facetem. Azura z Legendary, ona miała moce lodu i zamrażania i w ogóle, chociaż wygląda jak ktoś, kto powinien mieć jakieś moce związane z ziemią i roślinami, ale trudno. Imię Toriel totalnie nie zostało zawalone z Undertale. Występowała też jako Megan, ale to była tylko przykrywka, bo ona szpiegowała swoją córkę w szkole. W sensie udawała koleżankę swojej córki i chodziła z nią do szkoły. Ale była jej matką. Ona jest matką Avery w ogóle. Fabuła moich seriali z 2016 była dziwna. Stanley był nauczycielem w szkole Mercy i opiekunem Chrisa. Jest jedną z tych postaci, których po prostu nikt nie pamięta. Które zapomina się 2 dni po zakończeniu serialu. To jest bardzo pospolita figurka, mają bardzo dużo osób, ale ten Basset mi się strasznie podoba, on jest śliczny. I udało mi się mu zrobić szalik w kwiatki. Popatrzcie, on ma szalik w kwiatki! Wyjątkowo pospolity, ale całkiem ładny Bernardyn, który został kupiony z Quorem 4.0. Trochę mniej pospolity, ale wciąż dość popularny Bernardyn, którego mam chyba z wymiany. Verity oraz Kyle byli bohaterami pierwszego organizowanego przez mnie minimepu, robionego na LPS Tube Day. Został z nimi nagrany teledysk, ale nigdy nie został zmontowany i miał być z nimi nagrany short film, inspirowany piosenką Dusk Till Dawn, ale też nigdy nie został nagrany. I chyba nigdy nie zostanie, bo ta historia przestała mnie w sumie tak fascynować. Ale kto wie, może kiedyś jeszcze dostaną swoje 5 minut. To jest właśnie ten Kyle. On kiedyś miał na imię Toby, ale jego imię zostało przejęte przez pewnego białego Coli, który później trafił do mojej kolekcji. Przyjaciel Deviri zabaw The Reality. Ta figurka została kupiona od Suzanny Ginger. Dla tych, co nie wiedzą. Kiedyś bardzo znanej LPS tuberki. Ona właśnie tak w 2019 wróciła na chwilę i zaczęła sprzedawać swoją kolekcję. Udało mi się odkupić od niej właśnie 2 figurki, bo potrzebny był akurat taki do serialu. W sumie fajnie jest mieć tak w kolekcji figurki, które kiedyś należały do poniekąd legendy LPS Tuba. To jest mój jedyny LPS ze szklanymi oczkami, nie licząc customów. To jest York. I on mi się też właśnie marzył w dzieciństwie, bo przypominał mi mojego psa również, który też jest Yorkiem. Snitch, czyli mistrz kart tudzież reprezentant karty Jokera z Divine. On był w ogóle bardzo ciekawą postacią. Ten jego wątek był bardzo ciekawy. W ogóle cała ta mechanika kart była interesująca. On też niestety oficjalnie jest martwy, a wszystko przez głupią decyzję Tobiego. Ten piesek mi się bardzo marzył, ale teraz kiedy go mam, to w sumie go praktycznie nie używam. Ale jest bardzo ładny. W ogóle podoba mi się ten kształt, szczególnie ta wersja z podniesioną łapką. Lawrence jest bardzo śliczny. On jest po prostu biały i ma niebieskie oczy, ale trudno, ja lubię takie figurki, jest piękny. Bardzo możliwe, że będzie głównym bohaterem filmu, który planuję. Mam ciekawy pomysł na niego w każdym razie. Jest piękny, muszę go jakoś wykorzystać. Syrena Daphne z Legendary. Była jedną z pierwszych 10 figurek w mojej kolekcji, jeszcze ze czasów, kiedy LPS G2 były w sklepach. Ona zawsze w moich serialach była jakąś złą postacią. W moich pierwszych serialach, tych nieopublikowanych, była główną antagonistką, nazywała się Aldora i była złą królową, która próbuje przejąć władzę nad światem. Ale to jest oryginalne. W ogóle za dzieciaka pudle mi się kojarzyły z takim czymś złym, złowieszczym. W sumie nie wiem, co jest takiego złowieszczego w pudlach. Chyba jakieś filmy o pieskach dla dzieci mnie tak zindoktrynowały. Za czasów moich początków na LPS Tubie zdarzyło mi się brać udział w bardzo wielu konkursach na short filmy. One były po prostu fajną zabawą. I raz udało mi się w takim konkursie wygrać tego spaniela. Ten mój short film nazywał się Ostatnie urodziny, czy jakoś tak? I ten spaniel był za pierwsze miejsce, a za drugie był jakiś husky. I pamiętam, że ten husky mi się tak strasznie podobał. I mi było strasznie szkoda, że dostaję pierwsze miejsce, a nie drugie. Wyjątkowo pechowa czarodziejka Raven, czyli błękitny Feniks z Divine. Znana również jako Hesio, zaraz spłonę. Podczas nagrywania tej sceny z 3. odcinka faktycznie spadły na nią płonące papierki. I miała przez to tak jakby popiół na jednym uchu, tak jakby było nadpalone. Ale na szczęście ostatecznie nie została trwale skrzywdzona, jak widać. Dance the Awakening i zapomnianego serialu Unwritten Stories. Przez dość długi czas był moim jedynym Coli w kolekcji i pamiętam, że posiadanie go bardzo mnie ekscytowało wtedy, ponieważ po pierwsze, był bardzo długo moją najdroższą i najbardziej wartościową figurką, a po drugie jest on wariantem tak zwanego Sage'a, czyli Coli 58 z podniesioną łapką, który jest zdecydowanie bardziej od niego popularny. Właśnie w takim 2016 bardzo mało osób na polskim LPS Tubie miało tego Coli w takim wariancie z opuszczoną łapką. A przynajmniej mi się nie zdarzało często widzieć takich Coli, więc wydawało mi się, że jestem jakimś specjalnym człowiekiem, dlatego że go posiadam, chociaż on był po prostu kupiony na Allegro, on nie był jakąś figurką zdobytą nie wiadomo jak. Mercy Northwind, czyli córka Lucasa i Avery. Jako jedyna z postaci na moim kanale występowała w serialu nazwanym od jej imienia, więc zdecydowanie była gwiazdą. W 2017 była moją maskotką kanału i bardzo ją lubię po prostu, ponieważ jest taka sentymentalna. W serialu, w którym występowała, mi się właśnie bardzo fajnie nagrywało i była taką postacią, którą bardzo mi się przyjemnie grało. Chociaż patrząc z perspektywy czasu ten serial nie jest aż tak dobry i ona sama też nie była jakąś interesującą bohaterką, ale trudno. Ma bardzo ładne oczka i ma bardzo ładny kolor i w ogóle jest śliczna. Mam biały pyszczek, ja uwielbiam białe pyszczki. Ta figurka podoba mi się szczególnie w porównaniu do innych Coli 1542. Zazwyczaj te Coli są takie trochę jaśniejsze, mają jaśniejszy pyszczek od dołu, a ona ma więcej tego ciemno-czerwonego, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu podoba mi się jej wariant. W sensie podoba mi się akurat ta konkretna wersja figurki. Jodie została kupiona tylko dlatego, że była tania. Miała zostać przerobiona. Ona została kupiona jako base pod customa Focusa, bo już wtedy Focus był zaprojektowany, ale ostatecznie nie została przeze mnie przerobiona, bo kiedy przyszła, okazało się, że nie jest w aż tak złym stanie, na jakich wyglądała na zdjęciach. Więc jej pyszczek został zmyty, bo miała bardzo zdrapany pyszczek. Miała też ten eyeliner, którego nie udało mi się zmyć. Także był jeden z takich moich pierwszych
częściowych customów i w ogóle przez bardzo długi czas wydawało mi się, że ona jest fake'iem. Ona ma białą rurkę łączącą jakby tułów z głową i wszyscy mi zawsze mówili, że jeśli figurka ma białą tą rurkę, to znaczy, że jest fake'iem. Ale potem udało mi się dowiedzieć, że niektóre oryginalne figurki też mają białe rurki, w tym m.in. figurki z saszetek, a ona właśnie jest z saszetek. Więc okazało się, że Jodie jest oryginalna. I chyba po roku myślenia, że to fake. Bardzo podoba mi się jej strój. Ona jest taka bardzo charakterystyczna. Ale przez to praktycznie w ogóle jej nie używam i nie mam też jakichś planów na nią, jeśli chodzi o seriale. Ona tak dziwnie wygląda przy moich pozostałych figurkach, które raczej są zrobione w trochę innym stylu. No ale nie wiem, na pewno kiedyś się gdzieś wykorzystam, bo jest po prostu ładna, jest ciekawym customem. Toby, jeden z głównych bohaterów Divine, kiedyś nosił brązową grzywkę i brązowy płaszcz, ale po awansowaniu z małego chłopca czytającego książki fantasy w Mistrza Kart otrzymał kapelusz. Też jest w sumie sympatyczną postacią. Wiem, że dużo osób go lubiło. Dla mnie był w sumie trochę denerwujący. No ale ostatecznie chyba jednak go lubię. Jest ciekawy. Jego wątek był interesujący. Focus był customem zaprojektowanym specjalnie na potrzeby mojego serialu, czyli Above the Reality. Serialu, który kiedyś nazywał się Crescent Moon. Projekt Focusa powstał jeszcze w początkowych fazach pracy nad fabułą tego serialu. Fun fact. Focus na początku miał się nazywać Chester i miał mieć zielone oczy, ale ostatecznie został zmieniony. W sumie nie wiem, jak do tego doszło. Ten Collie był przemalowywany łącznie 4 razy i tutaj wam napiszę, kiedy to było. Także wiele moich nerwów i mojego czasu zostało na niego stracone. Wciąż nie jest idealny i pewnie będę go malować jeszcze nie raz. Zresztą bardzo się zdziera jego farba podczas nagrywania serialu. On się cały czas niszczy. Trzeba go naprawiać. No ale podoba mi się jego projekt. Zawsze marzył mi się czarny Collie. On jest w sumie taką dość wredną postacią. Dlatego na początku nie zdobył mojej sympatii, ale z czasem udało mi się przekonać o tym, że z takimi bohaterami też da się robić różne ciekawe rzeczy. Da się z nim ciekawe wątki wymyślić, ciekawe wydarzenia, ciekawe sytuacje. Jednakże pamiętajcie, że Focusa jako postaci nie należy mylić z... Wiem, że dużo osób nie lubi tego Colliego przez ten otwarty pysk, ale ja go szczerze uwielbiam. On jest po prostu totalnie bezużyteczny. Ale przy tym jest fantastyczny. Posiada 3 magnesy, tutaj jeden w łapce, tutaj drugi w łapce, jeszcze jeden ma w pysku. Można włożyć mu do pyska coś metalowego i będzie to trzymał. Collie, którego prawie każdy ma. Trafił do mojej kolekcji tylko dlatego, że kosztowało 7 zł, bo w sumie nigdy mi się jakoś wybitnie nie podobało. Ponieważ ten Collie był po prostu wszędzie, każdy go miał. Wydawało mi się, że nie da się z niego zrobić jakiejś oryginalnej i ciekawej postaci. Ale udało mi się. Ta figurka została przeze mnie przerobiona, ma domalowane rzęsy i ma zmieniony kolor noska i ma też zmyte tylne łapki. Niby takie małe rzeczy, a jednak sprawiły, że zaczęła ona w moich oczach wyglądać jakoś tak bardziej wyjątkowo. Występuje w Above the Reality i moim zdaniem jest bardzo ciekawa. Ma bardzo ciekawą historię. Nie wiecie o niej jeszcze zbyt dużo, ale spokojnie, dowiecie się z czasem. I nigdy nie wydawało mi się, że z figurki, która jest aż tak często spotykana, uda mi się zrobić postać, którą aż tak polubią. Ta figurka miała pierwotnie zostać kupiona przeze mnie do roli Lucasa, jednak w moje ręce trafił jamnik 325, który z kolei został kupiony do roli Eris, ale wydawało mi się, że nie pasował na antagonistę, bo wyglądał jakoś tak za ładnie i za miło. Ostatecznie padła taka decyzja, że jamnik 325 będzie Lucasem, a Colliego 67 kiedyś może jeszcze kupię. Także ostatecznie ten Collie trafił do mojej kolekcji kilka lat później, bo jasne było, że musiał do mnie trafić, bo bardzo mi się podoba. Dostanie kiedyś jeszcze jakąś rolę w serialu, prawdopodobnie dostanie też jakieś swoje charakterystyczne ubranka, być może zostanie lekko przerobiony. Także on sobie na razie po prostu stoi grzecznie na półce i czeka na swoją kolej. Marty, czyli custom ode Mass Custom skupiony razem z tamtym jamnikiem, jego projekt po prostu idealnie trafia w mój gust. Ma w sobie wszystko, czego oczekuję od customa. Ma piękną kolorystykę, biały pyszczek i białe łapki, które mi się strasznie podobają. Jest z kształtu Collie, który też mi się bardzo podoba. I ma łatki na nosku. Boże, łatki na nosku u piesków to jest najsłodsza rzecz na świecie. To jest moja jedyna figurka od LPS Lover QA. Mi większość tych figurek się nie podoba, w sensie po prostu ich projekty nie są w moim guście. Rozumiem, że komuś się podobają, ale ja osobiście za nimi nie przepadam. Wyjątkiem był ten Collie. Udało mi się go kupić i jest całkiem ładny. Wykonaniem technicznym nie różni się dużo od oryginalnej figurki, więc traktuję go po prostu jak pełnoprawnego LPS-a, pomimo tego, że jest fejkiem. A ja zazwyczaj raczej fejków nie uznają. Jace the Awakening, on był po prostu chłopcem na posyłki Hazel. Chyba najbardziej znienawidzona przeze mnie postać z moich wszystkich seriali, w sensie nie ma po prostu nic, za co można go lubić. On jest w ogóle z tej serii Magic Motion Pets, czy coś takiego. W każdym razie jego ciało jest zrobione z takiego trochę innego plastiku i jak naciśnie się jego ogon, to teoretycznie powinien ruszać głową. Tylko to nie zawsze działa. Teraz trochę działa. Ludzie przeważnie nie używają tego typu figurek do filmów, a tym bardziej do seriali, na stałe postacie. No ale Jay z jakiegoś powodu został wykorzystany, nie wiem jak do tego doszło. Cody, również z The Awakening, czyli kolejny z członków tego gangu Hazel. Cody w sumie był okej. Nie był może jakąś wybitnie interesującą postacią, ale przynajmniej nie był tak okropny jak jego kolega. To był kiedyś Stewart z drugiego sezonu Legendary, taka postać, o której nikt nie pamięta. On miał kiedyś takie niebieskie łatki, ale strasznie się zniszczył i te łatki zostały zmyte, teraz jest cały biały, to jest chyba teraz dziewczyna. Nie mam pojęcia, nie używam tej figurki, ona po prostu sobie stoi na półce i ładnie wygląda. Orion Czarodziej z Divine. On w ogóle umarł w ostatnim odcinku, ale ta jego śmierć była taka dość bezsensowna. W sumie to on umarł tylko po to, żeby Raven i Toby mogli się spotkać w ostatniej scenie na cmentarzu. To musi być smutne, kiedy twoim jedynym przeznaczeniem jako postać jest po prostu umrzeć i przez to stworzyć scenę po napisach końcowych. Mike Blackhill, ojciec Chrisa z Mercy, typowy archetyp szalonego naukowca. Ale w sumie nie dostał wystarczająco dużo czasu ekranowego. Jakby go miał więcej, to być może by się bardziej popisał. Penelope Stewart z Above the Reality, czyli słodka i urocza właścicielka kawiarni, w której pracuje Deviri. Chris trafił do mnie z wymiany za powtórkę Collie 1542. Akurat była mi potrzebna jakaś figurka do jego roli, bo jego postać powstała zanim jeszcze sam Dog trafił do mojej kolekcji. I trafił do mnie ze zmytymi już wzorkami i rzęsami.
i mi się bardzo nie podobał, bo był taki pusty. On po prostu nie miał żadnych łatek ani nic. Więc przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby mu namalować biały pyszczek. Jednakże nie było wtedy w domu białych farb, ale za to były suche pastele, więc jego pyszczek został pocieniowany suchymi pastelami. Był to chyba taki mój pierwszy częściowy custom. Takie częściowe przerabianie figurek nie było wtedy jeszcze popularne na LPS Tubie, więc kiedyś pojawił się w serialu Mercy, a pojawił się jako haker w szaliku z tragiczną przeszłością. Ludzie strasznie zaczęli się zastanawiać, skąd mam taką figurkę. To 636 było moim marzeniem, ponieważ strasznie podobały mi się jego oczy i kolor. Udało mi się pogodzić już z tym, że nigdy nie będę go pewnie mieć, bo jest strasznie drogi. Ale w końcu jednak udało mi się go znaleźć na eBayu z Kanady za cenę tańszą niż zazwyczaj chodzi. Miał kiedyś pyszczek tak ładnie pocieniowany na biało i strasznie mu to pasowało moim zdaniem, ale ten pyszczek się zniszczył. Teraz ma po prostu tak normalnie pomalowany, ponieważ nie potrafię go tak ładnie pocieniować. Ale kiedyś to zrobię. W sensie chcę kiedyś trochę zmienić tego customa. Mam na niego pomysł, mam pomysł na niego postać, ale to jeszcze w dalekiej przyszłości. Pewnie w jakimś serialu albo filmie się pojawi. Zawsze mi się podobał koncept śnieżno-białego doga. Na tej figurce nigdy nie zależało mi na tyle, żeby kupić ją za taką cenę, za jaką chodzi normalnie, ale potem udało mi się go znaleźć bardzo tanio. Za podejrzanie tanią cenę chyba 20 czy 30 zł. Tak czy inaczej mam go i bardzo go lubię i pewnie kiedyś pojawi się w jakimś serialu albo w short filmie, bo jest ładny i bardzo ładnie wygląda przy niektórych figurkach. Na przykład przy tej jamniczce. Po prostu razem tak estetycznie wyglądają. On jest z Francji, kosztował 2 euro na eBayu tylko dlatego, że nie miał ogona, który i tak udało mi się naprawić. On i Sauris z kolei wyglądają ładnie. Powinni się razem znaleźć w jakimś serialu. Bardzo go lubię, jest chyba moim ulubionym dogiem. Zawsze mi się podobał, ale nigdy nie było okazji go kupić. Najnowsza figurka w mojej kolekcji, dog, który przyszedł dosłownie dzisiaj i czeka na przerobienie. Na razie wygląda tak, ale będzie wyglądał trochę inaczej. Był taki moment w 2019, kiedy w sklepach i w internecie zaczęły się pojawiać oryginalnie zapakowane saszetki z LPS G2 i właśnie jakoś tak w 2019, chyba pierwszego dnia wakacji, czy jakoś tak udało mi się kupić taką saszetkę w sklepie zabawkowym i wylosować tego korgi. Także ten korgi mi się bardzo kojarzy z wakacjami. To jest custom z giveawaya organizowanego przez Pumpkins Customs. Pumpkins Customs jest osobą na Instagramie, która robi piękne customy. Jest bardzo znana z robienia customów ze szklanymi oczami i organizowała rozdanie na figurkę. Trzeba było zaprojektować swojego customa i jedna wylosowana osoba dostawała właśnie tego customa jakby zrobionego. To jest custom, zaprojektowany przeze mnie, zrobiony dla mnie. Udało mi się go wygrać. To było niesamowite szczęście. Zwłaszcza, że Pumpkin jest chyba moją ulubioną osobą robiącą customy w LPS-owej społeczności. Zawsze mi się marzył jeden z jej customów i udało mi się go wygrać za darmo, także to jest cudowne. Ten projekt był robiony trochę na szybko, bo jakoś nie chciało mi się wierzyć w to, że faktycznie wygram, więc nie jest on zbyt skomplikowany, jest on dość prosty, ale ma piękne szklane oczy. Przyszedł on do mnie aż z Finlandii, ponieważ Pumpkin mieszka w Finlandii. Seven był kupiony w sklepie zabawkowym, kiedy jeszcze generacja druga była w sklepach. Był kupiony z oryginalnym placem zabaw oraz też Rachel była w tym zestawie. W dzieciństwie, kiedy moja kolekcja liczyła jeszcze z 10-11 figurek, był on moim ulubieńcem i wtedy był dziewczyną i nazywał się Lucy. Później pojawiał się wielokrotnie w różnych serialach jako dziecięca wersja różnych postaci. Pojawił się chyba jako brat czy siostra Azury w Legendary, pojawił się jako mała Raven i pojawił się ostatecznie jako Seven w The Awakening, jako brat Astrid, który umarł. Snowball był kupiony docelowo do roli małego Tobiego do Divine, ale zdążył jeszcze zagrać postać w The Awakening, czyli bohaterskiego małego dzieciaka, który zabił Hazel. To jest mój ulubiony z małych husky, chociaż wszystkie są śliczne, no ale ten szczególnie. Bardzo podoba mi się w ogóle jego kolorystyka i projekt, bardzo trafia w mój gust. I w ogóle jest moim zdaniem jedną z najładniejszych figurek w mojej kolekcji, szczególnie z takich nieprzerobionych. To jest chyba najbardziej popularny mały husky, ale też mi się podoba i wygląda jak mała Liberty. To jest chyba mój jedyny LPS z brokatem. W sensie takim oryginalnym brokatem od Hasbro, a nie takim dodanym przeze mnie. Podoba mi się strasznie ten kształt kotków i w ogóle żałuję, że jest ich tak strasznie mało. Ma bardzo ładny kolor i ma bardzo ładne cieniowanie na pyszczku brązowym, ale go rzadko użyłem. W sumie nie wiem czemu. Wielka manipulatorka Hazel. Arcyzło z The Awakening. W sumie pomimo tego, że całą jej osobowością i rolą było powodowanie szkód w społeczeństwie, to była całkiem niezłą postacią. Pomimo tego, że po prostu była zła i tyle. To ta postać działała. Fun fact, na początku miała grać w Divine i miała być postacią mniej więcej podobną do Melody, czyli miała być po prostu księżniczką, która ucieka z zamku. Powiedzmy sobie szczerze, ona nie wygląda za bardzo na księżniczkę. Adonis mi się z jednej strony strasznie podoba, bo właśnie bardzo podoba mi się w porównaniu do innych, kratka 5. Ma taki ładny odcień pyszczka i ma tak ładnie rozłożone te cienie na pyszczku. No ale z drugiej strony jest w słabym stanie, bo ma odcięte końcówki uszu i tutaj zdartą farbę. Pierwotnie został przeze mnie kupiony na customa, ale ostatecznie jak przyszedł do mnie, to się okazało, że nie jest w aż tak złym stanie i po prostu taki został jaki jest. Był tak jakby moją maskotką kanału w pierwszej połowie 2019, to znaczy po prostu był na moim profilowym. To profilowe mi się bardzo podobało. Chyba jedno z moich ulubionych, jakie kiedykolwiek było na tym kanale, poza tym aktualnym. Prawdopodobnie będzie głównym bohaterem serialu, który planuje po ATR, o ile ten serial kiedykolwiek nastąpi. Mam nadzieję, że tak, bo mam na niego fajne pomysły. Row mam z wymiany za 2 fejki, czyli starego Lukasa i Alex. Trafiło do mnie w bardzo słabym stanie, więc dlatego padła decyzja, żeby zmyć jej tę łatkę w kształcie maski, którą miałam na twarzy. I to ona tak naprawdę na dobre zaczęła moją wielką obsesję na punkcie częściowego przerabiania LPS. Ona ma wymyślony charakter, historię i w ogóle problem jest taki, że jej postać pasuje bardziej do jakiegoś uniwersum około fantazy, a ja już takich
takich seriali nie robię, więc być może kiedyś powstanie specjalnie jakieś uniwersum, albo jakiś serial, albo jakiś short film właśnie na potrzeby tego, żeby Ro mogła się tam pokazać, bo moim zdaniem jest wyjątkowo interesującą bohaterką. Mogę tylko zdradzić, że jest podróżniczką i dlatego ma na tylnej nodze tatuaż z różą wiatru. Tylko że on się strasznie zdarł z czasem, ale kiedyś jej go naprawię. Ona została przeze mnie kupiona już bez futerka. Ogólnie często używam tego shorthaira do jakichś teledysków albo partów na mapy, a przynajmniej mam wrażenie, że jest przeze mnie bardzo często używany. Ogólnie na nią została zaprojektowana moja pierwsza sukienka zrobiona z masy modelarskiej i to było na potrzeby partu na map. A, i ona została kupiona razem z Deviri, w ogóle z tego samego ogłoszenia i od tej samej osoby. Eden ma jeszcze niedokończony strój i w ogóle ma ucięty kawałek ucha i dlatego zasłania go wianek. Prawdopodobnie będzie siostrą Ro, a jak nie, to po prostu będzie występować w tej samej historii, tym samym uniwersum. Profesor Tennessee, ona w ogóle wygląda jak z totalnie innej bajki. Ma zrobione okulary, tak wygląda bez nich. Ona wygląda jak taka typowa pani naukowiec z seriali science fiction. Na pewno w jakimś serialu kiedyś będzie, ale co daleka przyszłość. Jest to kolejna postać, która dowodzi, że jestem mistrzem dziwnych imion. Ponieważ jej imię to nazwa pierwiastka o liczbie atomowej 117, którego nazwa z kolei pochodzi od stanu Tennessee w Stanach Zjednoczonych. On był głównym bohaterem filmu świątecznego z 2019, tego, który nigdy nie powstał. To znaczy, short film powstał do połowy, został nagrany i zmontowany do połowy, został do niego napisany cały scenariusz. Ale po prostu nie udało mi się wyrobić przed świętami i skończyć tego filmu. Potem gdzieś tam ten projekt legł w gruzach i nigdy nie został skończony. On miał w tamtym filmie na imię Martin, prawdopodobnie ostatecznie będzie się jej nazywał inaczej. Być może będzie bratem Tennessee w jakimś serialu, bo ma do niej podobne oczy. Taki sam shorthair, tylko że nieoryginalny. Grał kiedyś u mnie Eris/Katrin w moich starych serialach. Aktualnie tamten kotek jest wykorzystywany jako model do ubranek. Za to ona została kupiona przez mnie znacznie później i będzie ona grała jakąś inną postać. Nie będzie to już Eris ani Katrin, ale będzie występowała w jakimś serialu w przyszłości i mam już na nią pewne pomysły. Bardzo zależało mi na tym, żeby chodziła w ciemnoczerwonym garniturze i żeby koniecznie miała i koszulę, i krawat, i marynarkę, więc na nią tak naprawdę powstał pierwszy projekt dwuczęściowego ubranka, dwuczęściowego garnituru. Souris, czyli moja aktualna maskotka kanału. Po raz kolejny mamy tutaj przykład postaci o wyjątkowo dziwnym imieniu. To imię oznacza po francusku mysz. Ten kotek był zawsze moim wielkim marzeniem, ale nigdy nie udawało mi się go kupić, ponieważ w Polsce chodzi po strasznie wysokich cenach, ale ostatecznie udało mi się go zamówić z eBaya. Podobał mi się głównie ze względu na ładne kolory oraz na oczy. Moim zdaniem ten LPS ma najładniejsze oczy ze wszystkich. Nie wiem w sumie co jest w tych oczach takiego, co mi się strasznie podoba, bo są strasznie zwykłe, ale są ładne. Mają ładny odcień i mają taki bardzo ładny kształt. To miała być tylko tymczasowa maskotka. Docelowo moją maskotką miał być przerobiony kolik, którego nawet jeszcze nie ma w mojej kolekcji i nie wiem czy kiedykolwiek będzie, bo Souris podoba mi się tak bardzo, że chyba ostatecznie zostaje jako moja maskotka na jakiś dłuższy czas. Jest chyba moją ulubioną figurką w kolekcji na ten moment, chociaż ciężko mi jest wybrać mojego ulubionego LPS, ale jeśli już mam wybierać, to chyba będzie to właśnie Souris. Ten shorthair mi się strasznie marzył w dzieciństwie i za czasów moich początków na LPS tubie. Być może przez pamiętnik księżniczki The Pudding LPS. Ostatnio udało mi się odkupić ją dość tanio od jakiejś ex-LPS tuberki. Jeszcze nie wiem co z tym kotkiem zrobię, ale zobaczy się. Kolejna figurka za 2 euro z Francji, z eBaya i miała bardzo zdrapany pyszczek. Aktualnie jestem w procesie przerabiania jej i bardzo mi się jak na razie podoba ten projekt. Bardzo mi się podoba ona w wersji z gwiazdkami w oczach, ale na razie jedno oko ma niedokończone. Ale bardzo podoba mi się jej projekt, więc jak zostanie skończono, to pewnie będę je uwielbiać. Moi drodzy, Quarele. Quarele to jest jakiś ewenement w mojej kolekcji, dlatego zostały na sam koniec shorthairów. To jest pierwszy Quarel z Francji, moja pierwsza figurka kupiona na eBayu. Bardzo dużo przeżył. Swego czasu był przeze mnie nadużywany strasznie w teledyskach. Występował też w pierwszych 4 odcinkach Above the Reality, ale potem zapadła decyzja, żeby kupić nowego, ponieważ ten jest po prostu w bardzo słabym stanie. Więc został zakupiony właśnie Quarel II, czyli Quarel z OLX. Kiedy on przyszedł, zaczął być przeze mnie podejrzewany o bycie fejkiem. Ostatecznie nie wiem, czy jest on oryginalny, czy nie. Różni ludzie różnie mówią. Na moje oko jest on fejkiem, ale bardzo dobrze zrobionym. Ale tak naprawdę nie wiem. Tak czy inaczej, wygląda bardzo dziwnie i moim zdaniem roli Quarela godzin nie był. Został kupiony trzeci Quarel z eBaya, z Oklahomy. Po miesiącu oczekiwania na paczkę okazało się, że tamta paczka się zgubiła. Więc został kupiony czwarty Quarel, również z Oklahomy ze Stanów Zjednoczonych. I to jest właśnie czwarty Quarel. Jest piękny, jest idealny. Co do Quarela jako postaci, jest jednym z głównych bohaterów Above the Reality. On jest w ogóle bardzo miłym osobnikiem, takim uroczym, przyjacielskim. Każdy potrzebuje takiego Quarela w swoim życiu. W ogóle nie wiem skąd mi przyszedł do głowy pomysł, żeby nazwać figurkę Kłótnia. To imię chyba ma jakąś bardzo długą, skomplikowaną historię, której nie do końca pamiętam. W każdym razie jest to Quarel. On zawsze był Quarelem i zawsze będzie, bez znaczenia jak bardzo bezsensowne to imię jest. Quarel jest bardzo kochany. I jako figurka, jako postać. 3 Quarele tworzą piękną rodzinę. Rodzinę, której nie można rozdzielać. Ja wiem, że czysto teoretycznie można by było sprzedać te stare, ale bawi mnie fakt, że posiadam 3 figurki, które są identyczne, ale jednocześnie totalnie inne. Nocturne, czyli przerażająca i straszna istota ze snów Mercy. Wyewoluowała od czasów tamtego serialu, wtedy miała po prostu oczy zaklejone czarnym papierem. A teraz ma piórka. Ona też miała być w tym przeklętym świątecznym shortfilmie, który w końcu nie powstał. Ryder, czyli służący jej brat Hope z Divine. Nie wiem w ogóle, czy wszyscy ogarnęli, że on jest bratem Hope, bo ten wątek był jakoś tak przeze
przeze mnie dziwnie poprowadzony. Z nim była w ogóle śmieszna historia, bo został przeze mnie trochę przypadkowo kupiony na aukcji na Allegro. W sumie nie do końca wiem, jak do tego doszło, bo to było strasznie dawno. Miał kiedyś futerko, ale zostało przeze mnie zdrapane, bo strasznie się zniszczyło podczas nagrywania serialu. Bri, czyli królowa Arasinu oraz tajemniczy więzień z Divine. Ona w ogóle miała kontakty wśród jakichś syren i innych magicznych stworzeń. W sumie nie do końca wiem skąd, ale ona była właśnie takim podejrzanym osobnikiem, że każdego znała, każdy ją znał. Z jednej strony to logiczne, bo była królową, ale ona tak jakby wszystkich znała osobiście i nie do końca wiadomo skąd. Jeffrey, czyli król Arasinu, ojciec Melody i mąż Bri z Divine. Przez pamiętniki księżniczki Longhairy już zawsze będą mi się kojarzyły z królami, księciami i w ogóle jakimiś takimi ważnymi osobistościami. Na Rosemary mam pewien pomysł, być może będzie występował w filmie i być może ten film będzie zawierał podróże w czasie i być może będzie zawierał również Lawrence'a. Howard z Above the Reality, czyli niezbyt miły starszy pan, u którego mieszka Quarrel. W ogóle jest podobny do Quirrella, w sensie wygląda jakby był jego ojcem czy coś. Ale nie, oni nie są spokrewnieni. Kotek, który bardzo mi się podoba, ale nie mam co z nim zrobić. Został przeze mnie kupiony, bo był moim marzeniem, ale teraz po prostu stoi na półce i ładnie wygląda. Miranda była jedną z pierwszych figurek w mojej kolekcji, występowała w Starlight, w Legendary i w Divine. Była tak jakby mentorką tych trzech bohaterek z supermocami, czyli Avery, Alex i Azury. Agnes, czyli żona Howarda. Ona jest jedną z tych figurek, które można czasami kupić od azjatyckich sprzedawców na eBayu albo ewentualnie z AliExpress. Nie zostały one wypuszczone do sprzedaży oficjalnie w sklepach, uznawane są one za mystery pets. Czysto teoretycznie mogą być to fejki, tak naprawdę nie do końca wiadomo skąd one się wzięły. Tą kotkę oraz taką inną szynszylę, którą mam właśnie z tych takich mystery pets, udało mi się kupić kiedyś na eBayu. I w ogóle ten pers mi się strasznie podoba, ma bardzo ładny projekt. To jest kotek, który wygląda jak brat bliźniak Adonisa. Ją mam chyba z jakiejś wymiany z kimś z LPS Tuba albo z Instagrama. Hope, czyli królowa Arialu z Divine, jest jedną z najdawniej wykreowanych przeze mnie postaci z moich seriali. Pierwszy koncept tej bohaterki powstał około 2012-13 roku. To było podczas takiej mojej chwilowej fazy na oglądanie LPS Tuba, głównie The Pudding LPS. Wtedy powstał pierwszy pomysł na short film, który był o królowej, która była postacią podobną do Hope. Nico z Above the Reality, jego pełne imię i nazwisko to Nicholas McCarter, ale zazwyczaj funkcjonuje jako Nico po prostu. Jest też moją ukochaną postacią i jego charakter i historia powstały w dużej mierze w 2018, w wakacje i w połowie 2019. Ma dość ciekawy backstory, ale podobnie jako Liberty jeszcze nie mogę o nim zbyt dużo opowiedzieć. Też bardzo lubię ten kształt kotków i żałuję, że jest ich tak mało i w ogóle uważam, że jest z nich wszystkich najładniejszy. On jest jakąś taką dziwnie fotogeniczną figurką, że w każdym oświetleniu wygląda ładnie. Nie wiem, ma jakieś takie kolory, że po prostu jakoś wygląda ładnie. Po drugie, pod jakimkolwiek kątem nie stoi, zawsze jest ładny. Z niektórymi LPS tak jest, że na przykład jak stoją na skos, albo bokiem, albo przodem tak idealnie, to wtedy wyglądają trochę dziwnie. Na przykład Coli, jak z tyłu na skos, to są dziwne. W sensie moim zdaniem. Nie wiem, ale ja w ogóle mam jakieś takie dziwne kaprysy, jeśli chodzi o nagrywanie. I on ma tak wystawioną jedną łapkę, w sensie tak jakby można mu coś przyczepić do tej łapki i wygląda jakby to trzymał. A poza tym no w ogóle jest ładny. Jest taki puchaty i ma takie fajne uszka i jest super. Bardzo go lubię. Jest piękny i jest fajną postacią. Willow z filmu świątecznego pod tytułem Snowy Days. Ciekawostka, ten film świąteczny, który miał powstać w 2019, ale nigdy nie powstał, miał pokazywać m.in. backstory Willow. To jest ten nieszczęsny dzieciak ze sceny w ciemnej uliczce w trzecim odcinku Above the Reality. Mój pierwszy custom z elementami dorobionymi z green stuffu miał właśnie dorobiony ten wianek z kwiatków oraz ogony z tyłu, bo ona ma kilka ogonów. Whisker, czyli również bohater ze Snowy Days. Kiedyś jednorazowo zdarzyło mi się robić jednej osobie customy na zamówienie i właśnie kiedy ta osoba wysłała mi paczkę z tymi figurkami do przerobienia, dołączyła do niej parę figurek, znaczy dwie i to była jedna z nich, ten kotek. Także tak, to był prezent od jakiejś osoby z LPS Tuba. LPS-owe lwy z generacji drugiej są super. Są takie dość duże i ciężkie, przez to trochę niewygodne, ale są bardzo ładne. I ten jest według mnie najładniejszy. W sensie jest taki bardzo, bardzo prosty, ale jest cudny. Ją mam z wymiany i była dość w słabym stanie i udało mi się ją powiedzmy w miarę odratować. W ogóle koale bardzo mocno kojarzą mi się z Pepsi LPS. To ona chyba właśnie miała koale jako maskotkę kanału. To jest pierwszy z dwóch miśków polarnych, które były w tym samym zestawie. One w ogóle wyglądają jak jakieś bliźniaki. One właśnie mają takie pasujące do siebie projekty. Zawsze mi się podobały, nawet jako takie zwykłe figurki, ale jeszcze bardziej je lubię, odkąd udało mi się je tak ładnie przebrać. Kolejna pani misiek. Ona raz zdążyła się pojawić w Above the Reality, siedząc sobie w kawiarni i rozmawiając z Esther. Ten niedźwiadek został przeze mnie kupiony tylko dlatego, że dołączona do niego była bardzo fajna czapka i zależało mi na tej czapce, a nie na tym miśku. Ale ostatecznie jak go mam, to jest w sumie bardzo fajny. Panda z puzli, na której punkcie połowa polskiego LPS Tuba miała swego czasu obsesję. W sumie się temu nie dziwię, bo ona ma bardzo ładny projekt, jest bardzo ładną figurką. Lisek, który na razie wystąpił w jednym teledysku. I on w ogóle jest dość brudny i jest w dość słabym stanie, ale na szczęście nie widać tego aż tak na kamerze. Wielce bohaterska studentka dziennikarstwa, czyli Esther Noble z Above the Reality. I też uwielbiam tą postać, ona ma w ogóle bardzo fajny głos i wprowadzi trochę chaosu do tej historii. A przynajmniej to mam w planach. To jest według mnie najładniejszy z LPS-owych shopów.
i ma bardzo fajny wianek. To jest mój drugi shop, o którym w sumie nie mam nic do powiedzenia, poza tym, że nosi okulary, które były w zestawie z Astrid. Drugi ze wspomnianych wcześniej, chyba Mystery Pets. Kupiona została z tamtym persem i ona ma taki puchaty ogon. Wiem, że można ją też znaleźć w wersji bez tego puchatego ogona, po prostu z takim łysym ogonem. Ona była koleżanką Mercy ze szkoły, ale wtedy jeszcze nie nosiła takiego ciekawego przebrania. To jest druga szynszyla z podobnym projektem stroju. Te ich stroje były inspirowane tym, że mają praktycznie identyczne oczy, ale inne kolory futra. Obie mają takie okulary ochronne ze szkłami z żywicy i czerwonego brokatu. Mają jakieś kryształki na pyszczku i obie mają czerwone tatuaże, które są symbolami alchemicznymi. To jest akurat symbol srebra, a Ruby ma symbol miedzi. Heather miał występować w shortfilmie, który miał być częścią kolabu wakacyjnego, który ostatecznie nigdy nie doszedł do skutku. Jej okulary kiedyś mi się zgubiły podczas robienia zdjęć przed domem, ale nie udało mi się ich znaleźć. Także zostały zrobione po prostu nowe. Ten królik oryginalnie miał futerko, jednak kiedy do mnie trafił, był bardzo brudny, to futerko było zdrapane i w ogóle wyglądało strasznie, więc ostatecznie to futerko po prostu zostało całkowicie zdjęte i teraz wygląda tak. Charlie, czyli też jedna z moich pierwszych figurek w kolekcji, on pamiętam, że był prezentem na urodziny od jakiegoś kolegi z przedszkola. Królik znany z tego, że był jedną z pierwszych ofiar tajemniczej choroby z serialu Mercy. On trafił do mnie razem z tym kotkiem. Bardzo kojarzy mi się z Wielkanocą i wiosną i w ogóle właśnie wygląda, jakby był z takiego jakiegoś wielkanocnego zestawu. Chociaż nie wiem, z jakiego zestawu oryginalnie pochodził, ale ma takie kolory pastelowe, takie wiosenne i w ogóle. To jest jakiś losowy custom, który został zrobiony w sumie tak bez projektu i bez potrzeby, tylko tak po prostu, żeby sobie pomalować figurkę dla rozrywki. To jest ta pani, z którą Tobi rozmawiał w pierwszym albo drugim odcinku Divine, gdzieś na ulicy, jak szukał snitcha. Wiewiórka z saszetki kupionej w sklepie i trafiła mi się jej powtórka, którą na szczęście udało mi się wymienić. Bardzo fajny szczur albo mysz, w sumie nie wiem co to jest. Ludzie zazwyczaj nie obchodzą takie figurki, ale ja akurat tego lubię i mam ochotę zrobić z niego bohatera w serialu, ale jeszcze nie wiem, czy do tego faktycznie dojdzie kiedyś. Kto go pamięta z mojego kanału, ten pamięta. Jego imię powstało jako żart w serii, której chyba nikt z nas nie chce pamiętać, ale już takie zostało. Był później jednym z tych nauczycieli w Mercy bardzo złych, którzy za wszelką cenę próbowali wywalić Chrisa ze szkoły. Po prostu żyrafą. Na jej całą karierę w moich filmach składa się to, że stała sobie gdzieś tam w tle w drugim odcinku ATR. Krówka, która też sobie gdzieś tam w tle stoi czasami. Carmel Sunrail. On miał być bardzo interesującą postacią w shortfilmie o podróżach w czasie, który nigdy nie powstał. Znaczy, powstał tylko kawałek scenariusza i sam pomysł na ten film. I on miał być prezenterem telewizyjnym, czy coś takiego. I ostatnia krówka, moim zdaniem chyba najładniejsza. W ogóle LPS-owe krówki są ładne, tylko się strasznie przewracają. Przecudna owieczka, o której nie mam w sumie nic do powiedzenia, poza tym, że było w świątecznym parcie na map i z tego partu został jej ten szalik. Kolejny custom od Emma's Customs, on został dołączony jako gratis do paczki z customami, które zostały przeze mnie od niej kupione. Najbardziej podstawowa LPS-owa świnka, którą chyba każdy, kto nazywa swoje figurki, nazywa Peppa. Ale moja jest ładniejsza od innych, bo ma ubranko. To jest mój jedyny LPS z trojaczków. Amber, czyli druga koleżanka ze szkoły Mercy. Jedna z pierwszych 10 figurek w mojej kolekcji i jedna z ulubionych na początku. Zawsze marzył mi się LPS-owy konik. Właśnie z nią w głównej roli został napisany scenariusz do short filmu, który miał opowiadać historię postaci bardzo podobną do historii Hope z Divine. I poza tym występowała w moim pierwszym nieopublikowanym serialu, czyli w legendzie Everfile. I była jakąś taką czarodziejką, miała chyba moce wody czy coś takiego. Konik, który mi się zawsze strasznie podobał i był moim wielkim marzeniem. No i cóż, wygląda na to, że mam słabość do figurek, które mają pyszczki cieniowane na brązowo. Ona też mi się bardzo marzyła, bo to była Peggy z Granicy, jednego z moich ulubionych LPS-owych seriali. Udało mi się ją zdobyć, ale dalej nie mam oryginalnego dodatku od niej, czyli takiego perłowego rogu jednorożca. Ale przysięgam, kiedyś go zdobędę, bo on jest super. Moja pierwsza sarenka występowała w MV Moondust. Na podstawie tamtego teledysku chcę kiedyś koniecznie zrobić jakiś short film albo serial, albo no nie wiem, jakąś bardziej skomplikowaną historię, bo uważam, że tamten pomysł i w ogóle klimat, jaki był w tamtym teledysku, był bardzo ciekawy i chcę to jakoś rozwinąć. Percy, Książę Ciemności, z tego samego teledysku, teraz ma takie duże skrzydła, przez co ledwo mieści się na półce. Rosie. Nieważne gdzie, kiedy i w jakiej historii się pojawi, na 100% będzie siostrą Percy'ego. Ciekawe dlaczego. W ogóle wszystkie sarenki poza Lucy zostały przeze mnie kupione pod wpływem takiej chwilowej fascynacji tym kształtem, która miała miejsce jakoś tak w wakacje 2017. Ale w sumie nie żałuję kupienia ich, bo sarenki są bardzo śliczne. Po prostu teraz mam inne kształty na punkcie, których mam obsesję. I wszystkie z nich chcę kiedyś wsadzić do jednej wspólnej historii, gdzie właśnie między innymi zrealizuję tą historię na podstawie teledysku Moondust i pewnie jakieś inne pomysły też. W każdym razie, projekt Sarenki to jest jeden z moich bardzo licznych pomysłów na seriale i short filmy, które nie wiem, czy zostaną zrealizowane, a jeśli tak, to w odległej przyszłości, ale zobaczymy. Bardzo chcę to zrealizować. To jest custom kupiony od Longon. Longon była dość rozpoznawalną LPS-tuberką, pamiętam ją z takich starych czasów LPS-tuba. O mój Boże, LPS-owa ekranizacja Fabryki Tęczy. Ona najpierw przestała robić filmy, potem jakoś tak w 2016-17 na chwilę wróciła, nagrywała jakiś serial i sprzedawała customy, a potem znowu gdzieś zapadła się pod ziemię, ale udało mi się kupić od niej jednego customa i to jest właśnie ten jelonek. Z kolei aktualnie to fretki są takim kształtem, który obsesyjnie zbieram. To jest moja pierwsza fretka, ona w ogóle bardzo ładnie wychodzi na zdjęciach. Często zdarzało mi się ją brać na różne wyjazdy, żeby
żeby robić jej zdjęcia. Ona była kupiona razem z Liberty i swego czasu miała na sobie kostium smoka. Grała smoka w Divine. Smoka, który był zwierzaczkiem Tobiego. Ta jest pierwszą z wielkiej trójcy bardzo podobnych do siebie i bardzo ładnych fretek. To jest z nich drugą. Wiem, że jest trochę rzadsza od tej pierwszej, ale wciąż nie jest jakąś wybitnie unikatową figurką. A trzecią, najdroższą i najbardziej unikatową jest fretka z Australian Exclusives, którą najbardziej chcę, bo jest chyba najładniejsza moim zdaniem. Ale niestety jest strasznie droga i strasznie trudno ją znaleźć, więc podejrzewam, że nigdy jej mieć nie będę, ale zobaczymy. Ale w sumie bardzo chcę mieć te wszystkie trzy fretki, ponieważ mam na nie ciekawy pomysł jako na postaci do serialu. Ona jest w ogóle bardzo ładna. W sensie jest fretką, jest śnieżno-biała i ma łatki w moim ulubionym odcieniu niebieskiego. Typowa figurka, która mi się podoba. Ja z fretkami mam coś takiego, że one mi się wszystkie podobają. W sensie niektóre bardziej, niektóre mniej, niektóre na tyle, żeby je kochać i uwielbiać i zrobić z nich ważne postacie w serialach, a niektóre tak, żeby je po prostu postawić gdzieś w tle, ale wszystkie chcę mieć. I to jest mój aktualny cel kolekcjonerski, że tak powiem. Zebrać wszystkie fretki. Mało realistyczne, bo jest ich dużo, a ja nie kupuję figurek aż tak często, ale jeszcze zobaczymy. Zresztą jakieś cele mieć trzeba, a fretki są fajne. To jest powtórka. Ona została kupiona w zestawie z Kurelem 4.0, ale jest w dobrym stanie i raczej jej nie wymienię ani nie sprzedam, bo nie jest jakąś bardzo wartościową figurką, a jest fretką, więc zostaje w mojej kolekcji, bo ja lubię fretki i chcę mieć dużo fretek. Jest u mnie od niedawna, dlatego jeszcze jest w takim surowym stanie, ale już niedługo prawdopodobnie będzie jakoś przebrana albo przerobiona. Nie wiem z jakiej racji foka miałaby nosić wianek z kwiatkami, no ale trudno. Pięknej sztuce czasem nie trzeba zadawać pytań, tylko na nią patrzeć. A na Elwina trzeba patrzeć, ponieważ jest bardzo ładny. Moim zdaniem ma jedno z najładniejszych przebrań, jakie kiedykolwiek udało mi się zrobić figurką. Alphys. Proszę nie zwracajmy uwagi na to imię. Była ultimate postacią naukowcem w moich serialach. Najpierw była w Experiment Love, czyli serialu, którego pewnie nikt nie pamięta. Później była w serialu, który udajemy, że nie wydarzył się w tym wszechświecie. A potem pojawiła się w Mercy, jako nauczycielka chemii w szkole Mercy. W dzień Wigilii w roku 2015 udało mi się w stacjonarnym sklepie zabawkowym znaleźć tą rybkę w opakowaniu. To jest rybka z Postcard Pets i oryginalnie była chyba wydana około 2010, więc można by rzec prawdziwy cud wigilijny. Mam od niej cały czas pudełko i mam od niej pocztówkę. Niestety nie została ona new in box, ponieważ wtedy jeszcze moja świadomość co do figurek kolekcjonerskich nie była aż taka jak teraz. Wtedy w mojej kolekcji było bardzo mało figurek, a zależało mi na tym, żeby mieć ich jak najwięcej, żeby mieć je do filmów. To był rekin, którego też udało mi się znaleźć w sklepie stacjonarnym nowego w opakowaniu. To jest jakaś losowa rybka, nie wiem po co mi ona, w sumie nie używam jej, ale jest całkiem ładna, więc dlatego jeszcze w mojej kolekcji jest. Kolejna rybka, która jest po prostu ładna. Ta jest jeszcze ładniejsza i jeszcze jest perłowa. Konik morski z Postcard Pets. Ja w ogóle mam jakąś taką słabość do Postcard Pets. Podobają mi się jakieś te ich dziwne wzorki, które mają. A to jest pan od WF-u. Kto wie, ten wie. To jest jedyna figurka z takich na baterię, które mi zostały. Kiedyś były chyba 4 w mojej kolekcji, ale teraz jest tylko on. Jak się mu wciśnie przycisk z tyłu głowy, to powinien przebierać łapkami, ale nie przebiera. Nie wiem, czy mu się bateria skończyła, czy coś tam mu się z tyłu głowy zruszyło, w sensie nie wiem, czy on w ogóle będzie jeszcze kiedykolwiek działał. Na razie nie działa i w sumie nie wiem, czy mnie to aż tak bardzo martwi, bo jak on przebiera tymi łapkami, to on jedzie, tylko że on jedzie do tyłu i to jest bardzo niepokojące. Służąca królowej Hope's Divine? Łabędź. LPS-owe łabędzie są ładne, mają ładne skrzydła. On się zawsze wywala, jak stoi u mnie na półce, bo jak otwieram drzwi do pokoju, to powstaje taka mała fala uderzeniowa. Ona dochodzi do półki z figurkami i wszystkie normalnie sobie stoją, trwają, a on się zawsze przewraca na ten dziób i spada piętro niżej. I to jest straszna sprawa. Próbuję go jakoś przyczepić, ale on się nie daje. On zawsze spada. Dyrektor szkoły, w której uczyła się Mercy, i tak, on już wtedy miał imię, chociaż nie było to jakoś wybitnie ważne dla fabuły, ale cały czas nazywa się tak samo, nazywa się Ben. Z tego co pamiętam, to był jakiś dzieciak, którego uratowała Mercy. Wróżka Hestia z Divine, opiekunka Raven i chyba jedna z najlepszych postaci z tego serialu. Bardzo fajnie mi się ją grało. Freya była siostrą Hestii i pojawiła się w jednym odcinku Divine. LPS-owe ważki mają piękne skrzydła, co jest ostatnio masowo wykorzystywane przez ludzi robiących customy. Odcinają ważkom skrzydła i przyklejają do innych customów, co jest, no z jednej strony krzywdzi ważki, ale z drugiej strony, no to w sumie to jest i tak tylko plastik, no a nie dziwię się temu, bo te skrzydła są naprawdę świetne. To był mój pierwszy LPS i on od zawsze nazywał się Mia. Po dziś dzień nie wiem, czy to imię było skopiowane z jakiejś bajki dla dzieci, czy z serialu The Pudding LPS. Pamiętam, że zestaw z tą figurką został przeze mnie wybrany jako prezent na jakąś okazję w jakimś sklepie w galerii. Pamiętam to tak mocno jak przez mgłę. Ale motylki były moją miłością w dzieciństwie, więc dlatego motylek został przeze mnie wybrany właśnie. W ogóle LPS-owe motylki po dziś dzień bardzo lubię, być może dlatego właśnie, że moja pierwsza figurka była motylkiem i mam do nich jakiś taki sentyment. Ta pszczółka też została przeze mnie wylosowana w saszetce kupionej w sklepie. W ogóle ja cały czas trzymam sobie jakby te saszetki, w sensie te opakowania, tak na pamiątkę. I mam też od nich katalog. Właśnie bardzo zależało mi na wylosowaniu tego listka, ale zamiast tego trafiła mi się ta pszczółka, która jest niby oznaczona jako jakaś taka specjalna figurka z tej serii. Także cóż, no fajnie, pszczółka jest ładna. Nie mówię, że nie. Listek byłby fajniejszy, ale pszczółka jest i tak okej, nie narzekam. To był zwierzaczek Azury z Legendary. Tu mam drugiego takiego szkodnika, to jest chyba coś w rodzaju biedronki. O, to jest trzeci i to jest chyba ćma. To są takie robaczki, które z tego co pamiętam były dołączone do wróżki.
wróżek. Mój jedyny LPS z generacji trzeciej. Chyba że wróżki zaliczamy do G3, chociaż tak naprawdę nie wiem, do której generacji zaliczają się wróżki. Tak czy inaczej, jest to mój taki jedyny prawdziwy rasowy G3. Kiedy akurat generacja trzecia była w sklepach, to trwała moja długa przerwa od kolekcjonowania. No i bardzo dobrze, bo generacja trzecia mi się bardzo nie podoba, tak szczerze powiedziawszy. Trzymam go tutaj tylko dlatego, że jest takim artefaktem kolekcjonerskim. Dlatego, że chcę mieć po jednej figurce minimum z każdej generacji. Generalnie nie toleruję G4 tudzież G5, ale tak się akurat złożyło, że kiedy te figurki wchodziły do sklepów, to nastąpił mój powrót do kolekcjonowania LPS. Więc na początku było u mnie bardzo dużo figurek z tej generacji, ale wszystkie zostały przerobione, albo jakoś udało mi się ich pozbyć. Te, które wam pokazuję, zostały, ponieważ powiedzmy, że w miarę je toleruję, wyglądają nie aż tak źle. On został w mojej kolekcji tylko i wyłącznie ze względu na sentyment. Występował w moich starych serialach, m.in. w Starlight, ale również w serialu, którego nazwy nie wolno wymawiać. Jest taką figurką, która przywołuje wspomnienia tych mrocznych czasów. On też został ze względu na sentyment, ponieważ również występował w tamtym serialu. O figurkach Teensies z G4 mogę powiedzieć tyle, co powie prawie każdy, czyli to, że bardzo łatwo się gubią, bo są bardzo, bardzo malutkie. Nie wiem, jakim cudem jeszcze żaden z moich trwale się nie zgubił. No ale poza tym, ich koncept jest bardzo fajny, bo można na przykład robić z nich pet shopy dla pet shopów, albo można robić z nich zwierzątka domowe. Szczególnie jakieś rybki czy coś, można zrobić dla nich akwarium na przykład. To jest bardzo fajne. To jest panda, która była nagrodą za chyba 3. miejsce w NTM, która organizowała Kara LPS. Wysłała mi paczkę, pamiętam, w nagrodę i w niej była właśnie ta panda. To jest bardzo fajne. Dlatego trzymam ją tak na pamiątkę. No a poza tym jest całkiem ładna jak na G4. I drugi mały LPS z G4, który po prostu został w mojej kolekcji, no wiadomo, kiedyś było ich więcej, ale obecnie wszystkie są albo przerobione, albo udało mi się jakoś ich pozbyć. No ale ten zostaje, bo mi się po prostu podoba. Jest ładny, ma ładne cieniowanie na pyszczku, jest miśkiem. Miśki z G4 są całkiem okej. Ta sama figurka kiedyś grała ojca Avery, czyli Harona z Legendary. Jednak potem została przeze mnie przerobiona na coś takiego i nie pamiętam kiedy to nastąpiło. Stawiam, że jakoś tak około 2018-19. Tak, to jest taki bardzo prosty custom. I kolejny custom zrobiony tak dla rozrywki, bez wyraźnego przeznaczenia. Po prostu, żeby nauczyć się w miarę posługiwać się farbami. Kiedyś mam w planach robić jakieś ciekawsze customy, być może jak czas na to pozwoli. No ale na razie powiedzmy, że się uczę i to jest jeden z takich customów, na których się uczę. Ta figurka przed przerobieniem kiedyś grała matkę Rachel i ciotkę Avery, a to było jeszcze za czasów Starlight. To jest niedokończony custom i to nastąpiła jakaś podejrzana próba zmiany kształtu bardzo dziwnego Yorka w jakiegoś smoka? Nie wiem w sumie co to jest. To jest bardzo chaotyczny projekt, bardzo improwizowany. Nie wiem czy kiedykolwiek go skończę, bo jest taki dziwny i w sumie nie mam motywacji, żeby go skończyć, bo z tego projektu nawet nic nie wynika. Mój pierwszy custom ze szklanymi oczami na razie jest w 2 częściach, jest niedokończony. Nie udało mi się jeszcze przyczepić jego główki. Ma rybki w oczach. Nie wiem czy to tutaj widać w tym oświetleniu. Bardzo podoba mi się jego koncept i generalnie podoba mi się on. Jednakże moje obliczenia podczas robienia tego customa okazały się nieprawidłowe. I okazało się, że nie mogę mu włożyć z powrotem głowy, ponieważ oczy zajmują tutaj w tej głowie tak dużo miejsca, że no nie wchodzi, po prostu nie wchodzi. Po spiłowaniu mechanizmu, ten mechanizm już nawet nie działa. Mi już nawet nie zależy na tym, żeby mu się główka kiwała. Ja chcę po prostu mu wsadzić tą głowę. Moje obliczenia nie wyszły i okazało się, że po prostu głowy się wsadzić nie da. Być może kiedyś to jakoś spiłuję na tyle, żeby dało się tą głowę wsadzić. Mam szczerą taką nadzieję, ponieważ bardzo podoba mi się ten custom, jak na razie. Tylko z tą głową trzeba było trochę bardziej pomyśleć. Tak by wyglądał. Tylko szyję miałby trochę krótszą. Zobaczycie, jeszcze kiedyś uda mi się go naprawić. Drugie bardzo nieudane podejście do customa ze szklanymi oczami. Nie udało się wsadzić mu głowy, w sensie jak wkładam mu głowę, to jeszcze tak bardziej siedzi niż na tamtym koniku, ale jakby nie wchodzi do końca. I też muszę coś tam spiłować, żeby po prostu to wchodziło. Prawdopodobnie tego uda mi się dość szybko naprawić, po prostu na razie mi się nie chce. I jego mechanizm nawet jeszcze działa. Ma dwukolorowe oczy, ponieważ na początku miał być oba zielone, ale potem jedno z zielonych oczu się zniszczyło. W sumie ten projekt jest taki średni. Jest średnio wykonany, ale uczę się robić customy z oczami z żywicy, powiedzmy. Zobaczycie, kiedyś jeszcze będą w miarę ładne. Na razie mam te 2 porażki. Ale uwaga, to jeszcze nie koniec. Muszę wam pokazać coś jeszcze. 9. krąg piekła. To są figurki, które trafiają do mnie w bardzo słabym stanie, tudzież zostały przerobione, a potem farba z nich została zmyta. Teraz są po prostu w stanie nieużywalności, można powiedzieć. Czekają sobie tutaj, aż wreszcie znajdę czas i pomysły na doprowadzenie ich do porządku. Przeważnie są to po prostu LPS przeznaczone na customy. Niektóre z nich są też modelami do robienia ubranek. Kiedyś jeszcze będą ładne. A przynajmniej mam taką nadzieję. Tak właśnie moja kolekcja stoi na co dzień w szafce za szybą, żeby nic się nie kurzyło. I figurki stoją sobie na stojakach, zrobionych przeze mnie z tektury. Także to tyle. Osobom, które obejrzały całość, należy się chyba order za poświęcenie. Albo za stracenie czasu na słuchanie mojego gadania o plastikach. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wszyscy ci ludzie znaleźli faktycznie w moim filmie jakąkolwiek wartość rozrywkową. Jeszcze raz więc dzięki za to, że tyle was się tu zgromadziło, żeby oglądać moją twórczość. I tak, obiecuję, serial niedługo będzie. I przepraszam, że ten film się spóźnił, ale produkowanie mi go zajęło trochę czasu.
Trochę więcej niż z reguły powinien zajmować materiał o plastikowych figurkach. Także trzymajcie się tam i czekajcie na serial. Cześć!